No i dobra. Co mieliśmy zrobić? Czy ja już porozmawiałem z załogą? Na pewno... A nie wiem, czy ja rozmawiałem. Dziennik, wyścig z czasem suweren. Zbadany świat, wrogie przyjęcie, wyeliminuj gangsterów. Możemy spróbować to zrobić w sumie, nic nie szkodzi. Dobra, w sumie to pojedziemy chyba na dół, to ja zobaczę, czy pogadałem z załogą, czy nie. Zawsze z nimi gadam jako ostatni. Ja wszystkie łączyły mam wylony z autostartu. Wiesz co, ja mam tylko Steama z defaultu odpalonego, bo Steam nigdy mi żadnych problemów nie robił. Poza tym często korzystam ze Steam in-home streaming. Czasami na przykład jak mam wolny dzień i mam dla siebie telewizor, to odpalam sobie, wiesz, gry na telewizorze za pomocą Steam Linka, bo mam. I czasami też filmy oglądam przez Steam Linka. A do tego musi być zawsze odpalony Steam, więc z defaultu mi się i tak Steam odpala. Ale resztę mam powywalaną, bo też mi się nie chce, żeby to wszystko się odpalało. A, nie rozmawialiśmy po tym, jak Normandię żeśmy zebrali. Wiesz co mnie wyjątkowo Steam Link nie wkurza? Ja uwielbiam to urządzenie, bo w ogóle kupiłem to na wyprzedaży za 2 dyszki, 6 dyszek tam łącznie z dostawą wyszło. No to chyba z zagranicy gdzieś tam szło. Steam kontrolera nie mam akurat, a żałuję, chciałem kupić. Ale ja uwielbiam Steam Linka, absolutnie kocham to. Jeśli mi jakoś działa całkiem nieźle. Wiesz co, można też podłączyć pod HDMI telewizor, tylko że nie chce mi się ciągnąć tak dużego kabla do telewizora, a i tak jakby mam 3 porty HDMI już zajęte. Tam miałem jakieś problemy z aktualizacją. Wiesz co, miałem tylko jedną, która była jakaś problemowa, że czasami ten Steam Link jakieś dziwne rzeczy odwalał, ale po najnowszej aktualizacji ostatnio w ogóle nie mam z nim absolutnie już żadnych problemów. I'm not as crazy as everyone thinks. Sometimes crazy is the best way to go. Bo ja już mam kabel sieciowy, który mi leci taki 5-metrowy tam do tyłu, więc po co mam drugi kabel HDMI brać? Mam po prostu podłączony kabel sieciowy blisko routera do Steam Linka i mam taki obraz. They won't. I hope you're right. Shepard. Commander? I should get back to my duty, Skipper. Ma'am? Tak, czyść te lufy. Looking for supplies? O, tak. O matko, ile pieniędzów mamy. Karabin snajperski, porównaj. Lepszy niż to, co mam, zdecydowanie. Akceptuj. Strzelba, karabin szturmowy. Akceptuj. Akceptuj. I teraz tak, karabin szturmowy. Pancerze na przykład jakieś są? Dzienny pancerz człowiek. Powiedział kablanie O Boże.
Dobre, to mi się podoba. Nie to miało być. Voy a la playa, había subido la marea. Że taką złą koleżankę, która zawsze twierdziła, że nieważne, czy ktoś ma kablowanie pod blokiem, ona... O kuźwa, dobre. Zajebiste. Boże. To już po prostu joki. To trzeba ogarniać. O Jezus. Dobre, to mi się podoba. HMWA, HMWSG i HMWSR. Nice. Zmienił się kolorek na czarny. Jest dobrze. No, trzeba przyznać, że mały dystans, tak, to przyznaję bez bicia. Ciągnij temat dalej. Wiesz, rozmawiając o Elite Dangerous, można mówić o wyciąganiu pytonga z hangaru, którzy mają zwinne kobry. Wiesz, więc wszystko dla ludzi, nie? Boże, jak kiedyś graliśmy z jakąś grupą i też po prostu wymyślaliśmy takie rzeczy, to inni wielkie anakondy, tak. The Normandy's the best ship in the fleet. They'll never catch us. I hope you're right. Exactly. See you later. See you later, alligator. Jest Ashley. Co prawda jej nie lubię, ale ostatnio zachowałem Alenko. Więc niech będzie dla odmiany z Rexem. Porozmawiałem. Dobra, to jeszcze na top deck. Top deck. You serious? Swojego pytonga byłem taki dumny, o Boże. Nie, kupowanie statków, szczególnie na początkach gry w Elice, było super. Ja po prostu uwielbiałem ten wolny postęp i takie, że się zbierało tą gotówkę i tak w końcu mogę kupić pytonga. To było mega. This will all be over soon, Shepard. One way or another. Dobra, Liara pogadana. I co? No i nic więcej. A co, zróbmy tą jedną misję dodatkową, bo sobie nie daruję, jak nie zrobię wszystkich oczywiście. Wiesz co, tak, generalnie... A, nie sprawdziłem, gdzie to jest. Zaraz ci powiem, tylko dolećmy do celu, bo ja to nie potrafię wybierać rzeczy i myśleć i mówić. Wymiany gangsterów w systemie dis gromady Hades Gamma, czyli idziemy kogoś zdisować. No dobrze, Hades Gamma, tak? Nie, powiem ci, że ja jakby zaczynałem w Elitce, gdy jeszcze w ogóle nie było tych sposobów na załatwianie, wiesz, dużej ilości gotówki. I faktycznie zdobycie nawet statku ASP to było, no, wyzwanie. How can I help, Admiral? I ja się w ogóle dziwiłem, że wiesz, widziałem wszystkich tych ludzi na forum, już zarobiłem na najlepsze statki i w ogóle, wiesz, wszystkie najlepsze sposoby na zarabianie pieniędzy i sobie tylko psuli tą rozgrywkę. Ja sobie, wiesz, powoli te statki zdobywałem, tak jak właśnie mówiłeś, uczciwie, robiąc misje. Pamiętam nawet, że na jakichś takich pierwszych patchach to w ogóle opłacało się brać misję na zabójstwo właśnie anakondy
Bo za anakondę się dostawało sporo tam wanted kasy, plus dość łatwo było ją zabić, bo kiedyś AI było tam dość prymitywne. Do tej pory jest, ale wtedy no jeszcze było trochę inaczej. I tak zarabiałem pieniądze tłukąc te misje na anakondę. I'll do everything within my power to bring those researchers back safely, Admiral. I know you will, Commander. I'm sending you the station coordinates now. Fifth lead out. No, wiem o co chodzi, ogarniam. Nie, najlepsze to ci powiem... Badanie, whatever. Najlepszy to był kiedyś taki bug, gdzie ja też miałem szansę zarobić chore pieniądze na tym. No pewnie już mówiłem gdzieś tam kiedyś. Coś się stało z serwerami. Dobra, weźmy w Rexa może ten? Albo... Pyk, pyk. Był taki śmieszny bug, że... Albo jakby ci to powiedzieć... Kiedyś dużo się zarabiało też na przewożeniu rzadkich towarów, nie? I na sprzedawaniu tych towarów zarabiało się chore pieniądze, jak na tamte czasy. I był taki śmieszny bug, że jakieś tam serwery transakcji coś tam się pochrzaniły w Elitce, powodując to, że mogłeś w nieskończoność sprzedawać towar, dostawałeś gotówkę, a towar ci był przywracany do statku, on nie znikał. Znikał na chwilę i potem się pojawiał ponownie. I to jakby, żeby było śmiesznie, nie było dla jakiegoś pojedynczego gracza w Elite, tylko to było dla wszystkich w galaktyce, którzy grali w tym danym momencie. I ja się skapnąłem, że coś było nie tak i przestałem w ogóle... przestałem, słuchaj, w ogóle nawet... Dobra, zwalimy tych najemników. Przestałem w ogóle sprzedawać te rzeczy, nie? I potem się okazało, że ludzie jakieś chore pieniądze na tym naprawdę zarabiali, że ludziom nawet kasowali konta i dobrze też, że ja nie byłem chciwy, bo inaczej bym sobie skasował, zwipe'ował kompletnie konto też. Zarobiłem trochę na tym gotówki oczywiście, ale skapnąłem się, że coś jest nie tak i po prostu sobie darowałem dalsze wykorzystywanie tego, bo to nie było sensu. Tak, ale to był autentycznie taki moment i nawet pamiętam, tam była wielka burza, bo Frontier najpierw nie chciało kasować postępu graczom, potem wszyscy się, moim zdaniem, słusznie zbuntowali i resetowali ten postęp tym, co przesadzili. No była wielka burza, niezła, no naprawdę. O kurwa, jaka mocna ta snajperka. Czy mam te mini granaty chyba? What the fuck? Bez kitu, jaka anihilacja. Boże, te mini granaty, nawet nie muszę celować w tych typów. Bez kitu. Wiesz co? Nie korzystałem nigdy w tej grze z mini granatów tego dodatku. Jest tak piękny. What the fuck? Area secured. No, zobaczymy, co tu mam za pojemniczki. A, to są jakieś lasery górnicze, dobra. No, ale ładny headshot. Pięknie, pięknie, uwielbiam. Snajperki w tej części są tak satysfakcjonujące. Dobra, mamy tak dobre rzeczy, że zredukujemy to do omniżelu. Dobra, nie chce mi się. Pyk, pyk. 20 omniżelu. Dobra. Też jakieś słabe. No i co, nic więcej pewnie tu nie ma już.
System przeciwpożarowy. Uwielbiam ten dźwięk. Piękne, po prostu piękne. No dzięki, spoko, trzymaj się. I dzięki za grę dzisiaj. Do następnego. Bywaj. Co, nie mogę tędy przejść bez kitu? A, nie mogę tego wziąć. Dobra, uciekamy stąd. Ciekawe, czy ten Gangełę to już na tej samej planecie jest badany świat, wrogie przejęcie, wykończ gangsterów. Stan się do bazy medycznej. Dobra, musimy chyba wyjechać na zewnątrz na razie. Okej, a dobra, jest tutaj druga baza zaraz obok. Tak, tak, nie? Kryjów. Kryjówka syndykatu. O, dla niej w końcu jakiś lepszy pancerz. Pyk, ale drugiego modów nie mamy, szkoda. Koreanin ma już niezłe. Podany świat. Chromatykę mini Sigma. W systemie Han, ok. Czy jeszcze Han? Plutos, Anteusz, Kakus. What? Dziennik jeszcze raz. Znajduje się w systemie Han, gromady Gemini Sigma, ok. Czyli Gemini Sigma muszę polecieć. Han, Gemini Sigma, ok. Fajne są te sekwencje lądowania na planetach, szkoda, że te misje są były takie słabe. Nie no, wykonuję je tylko dla expa, bo... Uj, jak to fajnie w sumie. Ładnie zrobili to. Bez kitu, tryb fotograficzny. Będzie ładny screenshot. Bang! Raz, zróbmy sobie jeszcze... Bez głębi ostrości.
taki screenshot będzie całkiem ładny. Dobra. Lecim na Szczecin. Się odbił ten Mako jak piłka. Tak mi się lepiej jeździ tym Mako, jak mam rozłączone to sterowanie wieżyczka pojazd. 10 razy lepiej. Przynajmniej Mako się słucha, gdzie ma jechać, prawie, no. Jeżeli Mako się w ogóle kogokolwiek słucha. O! Nie mówcie, że tam na górę mam jechać, no dobra. Got it. Te mini granaty są po prostu boskie. What the fuck? Eskitu, ja nawet nie wiem co ja strzelam, wszystko wybucha po prostu. Najbardziej OP rzecz ever. No i załatwieni. No co? Spotkaj się z Heleną Blake, to musimy wrócić do cytateny i dostać się do bazy medycznej. Dobra, najpierw zrobimy jeszcze tą bazę medyczną. Skrzynki do lutowania. Wzmacniacz biotyczny, fenomen, weź wszystkie. Gorsze niż to co ma. Ale karabin szturmowy zdecydowanie lepszy. Z tą deszyfracją. Taki poziom umiejętności. Lepszenia granatów już dawno żadnego nie widziałem. Pyk,
Tak. Palce wzmacniający. Do obrażeń, do promienia, do mocy broni. Okej. Przyjmę. Dobra, to wracamy się na Normandię. Przy tym taka muzyczka w tle przy tych misjach dodatkowych, taka creepy. Nie wiem czemu te pomieszczenia takie małe są dla mnie strasznie creepy, nie wiem why. Wszystkie misje okej, a ty robisz te dodatkowe po prostu zawsze. Ciężko. Ciężko jakoś mi to szło, dobra. Wracamy. And... Dziennik. Dostań się do bazy medycznej. Hades Gamma. Koche. Planecie zlokalizowanej w systemie Kakusa gromady Hades Gamma. Alright. Baza naukowa. Lego! Jak to płasko. Wyjątkowe. Co będzie można z nimi ponegocjować? Wyeliminuj terrorystów, ale pamiętaj, by sprawdzić swoje cele. Cywile są tak oszołomieni narkotykiem, że mogą wejść prosto w środek wymiany ognia. Czyli co, mam wziąć coś, co nie eksploduje? Może pistolet? Tutaj chyba nie mam tylko mini granatów. Kurwa. Gel deployed. Łodna.
No dobra. Czyli co, trochę udało się uratować? Niby trochę tak, no. Szalony naukowiec. They come toward you, so look at them. Have to look away. Keep moving and they keep moving them. To przeżyła tylko jedna? Nie. They're in my head. All of them. With knives. Where is... Did you see it? It was just here. So beautiful. Dobra, wracamy się na Cytadelę. Bram? Message coming in. Patching it through. Good work, Commander. You took down the biotics with minimal collateral damage. I'm sorry we lost some of the researchers, Admiral. The biotics knew what they were doing. Nobody could have gotten out of there with fewer innocent lives lost. You saved a lot of lives today, Commander. Fifth Fleet out. Dobra, Cytadela. A, czyli nie mogę teraz tu lądować. Aha. Jestem zmuszony, by zrobić misję na Ilo. No dobra. Ilo. Czyli koniec Mass Effecta. Może dzisiaj skończymy pierwszą część, zobaczymy. Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Sarin is 20. 20 meters? No way we can make a drop in there. We have to try. Find another landing zone! There is no other landing zone! The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option, it's a suicide run. We don't... I can do it. Joker, I can do it. gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Będziemy potrzebowali większej siły bojowej.
Myślę, że Garus będzie idealnym wyborem. You two, keep moving inside now. We have to get inside this bunker before Saren finds the conduit. There is no way we're getting past that door with brute force. Saren found a way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We will have to find some way to get it up and running again. No shit, Sherlock. Leciał w powietrze.
Dobra, ja na sekundkę dosłownie zaraz wracam i gramy dalej.
No dobra, jedziemy dalej. Ta kozacka ta snajperka, bez kitu. Trzeba zacząć Medizelu zbierać, bo już mi się kończy. Okej. Lecimy dalej, to chyba już tylko tędy mamy iść. O szwak. Pięknie. Uwielbiam tą snajperkę z minigranatami, powiem to jeszcze raz. This place still has power. It must be running off its own generator. This must be the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We will have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. O, on będzie z nami, cool. Teraz to chyba na nic się nie przyda, ale spoko. I never dreamed
dreamed I would actually find Ilos. Co tu muszę zrobić? Nic tu nie ma. Come, Saren already has a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it, then we're just walking into a trap. That is a chance we will have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It is probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we cannot understand it. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Of course. Between the beacons and the cipher, an understanding of the Prothean language would have been transferred into your mind. Not safe. Seek refuge. Inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. Cannot be stopped. Haha, spoko, spoko. Nie wiem tylko Polorek, czy ja już dzisiaj dam radę skończyć tego Mass Effecta. Może, nie wiem, posiedzę max o drugiej. A zobaczymy. Staram się zrobić nieco speedrun teraz pewnie, jeżeli się uda Mejko podjechać. Mamy jeszcze jedno miejsce do zwiedzenia. I have spent my life studying the Protheans, but I never dreamed I would discover anything like this. This bunker might have been the last refuge of their entire species. Just imagine what mysteries it might hold. Imagine what secrets it might reveal. Hey, try to remember why. Saren, the conduit, the fate of the entire Iron Dome Galaxy. I am sorry. I was swept up in the moment. I just hope we have the opportunity to study this place in detail after this is done. What are all those things on the wall? Some kind of container? They look like stasis pods. The Protheans probably tried to keep themselves open. Ale kurde, przerwali nam niegrzecznie. Ten moment był w ogóle zajebisty w Mass Effectie. Nadal jest w sumie zajebisty. What is happening? It's a trap. Saren must have set an ambush.
I do not think Saren is behind this. Mam jeszcze, nie, mam zainstalowanego PUBG, także wiesz. Następnym razem jak będziemy grali, to na pewno pingnę. Mi się już tak omawianie tego składa też od dawna. Myślałem, że się nie wyjdzie ten skład, ale jakoś się udało. Czy z mojej winy, bo już musiałem ogarnąć. Ale nie, PUBG mam. Ja mam tyle miejsca na dyskach, że wywalam coś jak naprawdę już to, wiesz, długo nie gram. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you, unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. This is incredible. An actual Jak masz skład? Kurde, to szczerze się nic nie mówił. Trzeba zagrać koniecznie, kurwa. Satisfactory też bardzo chętnie, bo nie grałem jeszcze w multi z nikim. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon nowhere will be safe. Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system with personality imprints from Kesad Aishan, chief overseer of the Ilos Research Facility. Why did you bring me here? Borderlands muszę ściągnąć akurat, bo ostatnio zainstalowałem, ale ściągnę. Jak teraz jest to promo. Pewnie jutro sobie ściągnę. As it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. How come nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay? The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature, not until the relay is activated and the Reapers invade. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. If he turns on the relay, the Reapers can wipe out the Council and the Citadel fleet in one fell swoop. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. Some of you must have managed to survive. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines.
Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. I don't understand. Where did the Reapers go after they conquered your people? Our worlds were stripped bare, harvested by the indoctrinated slaves. Everything of value, all resources, all technology was taken. Certain that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel relay into dark space, sealing it behind them. All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind, abandoned. Mindless husks, no longer capable of independent thought, the indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. What do the Reapers get out of this? Why do they keep repeating this pattern of genocide over and over? The Reapers are alien, unknowable. Perhaps they need slaves or resources. More likely they are driven by motives and goals organic beings cannot hope to comprehend. In the end, what does it matter? Your survival depends on stopping them, not in understanding them. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay, one that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. The conduit is not a weapon. It is a backdoor onto the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. How did you survive? I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? He couldn't let everyone die. Better to sacrifice some so others could live. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning, a way to break the cycle forever, and they knew the Keepers were the key. Aren't they under the influence of the Reapers? The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Saren must have some plan to undo everything you did. The one you call Saren will use the conduit to bypass the Citadel's defenses. Once inside, he will transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay, and the cycle of extinction,
will begin again. Is there any way we can stop them? There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait. Where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit, follow Saren. He will lead you to your destination. If the Reapers are trapped in dark space, how did Sovereign get here? It is logical to assume the Reapers would leave one of their own behind after each extinction. A sentinel to pave the way for their inevitable return. Like those in dark space, Sovereign probably spent most of the last 50,000 years in a state of hibernation. Periodically, it would wake to analyze the situation. Keeping its existence hidden, it would evaluate the state of galactic civilization. And when the time was right, it would signal the Citadel and usher in the next Reaper invasion. But this time the signal failed. The Keepers did not respond. Sovereign's allies were trapped in the void. Alone, it was forced to try and discover what had gone wrong. Sovereign's the largest ship in the galaxy. Why all this secret? Why not just attack the Citadel? Sovereign is not invincible. Revealing its true nature would have united the forces of every organic species against it. Even a Reaper couldn't survive such odds. But the Reapers are patient. They will not rush into the unknown. Sovereign could have been planning this for centuries, moving deliberately, gathering allies. Slowly, it has assembled the pieces of the puzzle, working through agents to keep itself hidden. Saren is the most visible pawn of the Reapers, but I doubt he was the first. Now Sovereign has grown bold. Whether from confidence or desperation, I cannot say. But it is determined to reopen the portal to dark space. What about the beacon on Eden Prime? And the one on Vermeer? What were they for? At our apex, the beacons spanned the breadth of our empire. We used them as a single galaxy-wide network to transmit data and communications rapidly from world to world. Virtually all the beacons were destroyed during the invasion, but once the Reapers were gone, the survivors here on Ilos decided to risk sending out a message. We knew it was unlikely there were other survivors, but if there were, we wanted them to know about Ilos. We wanted to give them hope, so a message was sent across the network. So when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well? A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations, perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. But the Keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself. When the Protheans altered the Citadel's signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. So when the Reapers A more created likely but when the Protheans altered the Sovereign must have realized organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geth would be more predictable. Saren's got enough of a head start. Grab that data Shepard, file. are you sure? Who knows how much longer Vigil will be here? Even now the projection is weak. This might be our only chance to speak with it, our only link to the knowledge of the Protheans. It is the opportunity of a lifetime. I will provide whatever information I can. My data banks, however, are limited to information directly related to stopping the Reaper invasion. I've got the file. Come on. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Dobra, próbujemy kończyć Mass Effecta, bo to już naprawdę niedużo zostało.
all their culture, all their advanced technology, and the Protheans were taken in by the Reapers just as we were. They failed. The Protheans did not fail. They gave us a chance. It falls to us to make the most of it, so I suggest we hurry. Conduit. It's incredible. We don't have time to admire the view. We have to get through that relay, and these Geth aren't gonna make it easy on us. Seal the station! The arms aren't moving. System's not responding. Abandon the Citadel! Evacuate the Council! Citadel Control! Citadel Control, do you copy? Ciekawe, nie? Że takim Mejko bicie się w przekaźnik masy ich nie zabije.
Don't let the enemy ships inside the arms. No proszę, no więc skończymy dzisiaj tego Mass Effecta. Saren's locked the elevator. Suit up. We're going outside.
co jest? Muszę wcisnąć? Przycisk. Czy to nie działa tak jak chyba powinno? A, czyli tego... No fajnie, że to w ogóle można zniszczyć. Okej. Fajny bug. Spoko bugi. Haha, hej. No dzięki, kończę Mass Effecta i kończę na dziś, dzięki za... Tak, właśnie kończę, już miałem nie kończyć, a kończę. Też to na pamięć pamiętam, bez kitu. Wszystko po prostu pamiętam. Na lewo i na prawo. Taki trochę renegat, ale lepszy renegat. Tu czekaj, jest dziennik. Generalnie trochę inne wybory będę podejmował podczas tej rozgrywki, no bo ja już grałem w Mass Effecta, wiadomo. Jak widzisz, troszkę renegata, idealista jednak przeważa.
Generalnie wcześniej podejmowałem tylko wybory, wiesz, takie idealisty, ale i będę teraz... Jak ktoś jest dla mnie niemiły, to też nie mam dla niego zamiaru być miły. Spoko, luzik. Ja zawsze pinguję na Discordzie, na mojej grupie, jak jest live, więc... Zawsze pinguję. A, spoko. No, trzymaj się na razie, dzięki, że padłeś. Dzięki wzajemnie. I was afraid you wouldn't make it in time, Shepard. Let's end this! You've lost. You know that, don't you? In a few minutes, Sovereign will have full control of all the Citadel systems. The relay will open. The Reapers will return. I've still got a few tricks up my sleeve. You survived our encounter on Vermeer, but I've changed since then. Improved. Sovereign has upgraded me. You let Sovereign implant you? Are you insane? I suppose I should thank you, Shepard. After Vermeer, I couldn't stop thinking about what you said. About Sovereign manipulating me. About indoctrination. The doubts began to eat away at me. Sovereign sensed my hesitation. I was implanted to strengthen my resolve. Now my doubts are gone. I believe in Sovereign completely. I understand that the Reapers need organics. Join us, and Sovereign will find a place for you, too. Sovereign's controlling you through your implants. Don't you see that? The relationship is symbiotic.
Organic and machine intertwined, a union of flesh and steel. The strengths of both, the weaknesses of neither. I am a vision of the future, Shepard. The evolution of all organic life. This is our destiny. Join Sovereign and experience a true rebirth. Sovereign hasn't won yet. I can stop it from taking control of the station. Step aside and the invasion will never happen. We can't stop it, not forever. You saw the visions. You saw what happened to the Protheans. The Reapers are too powerful. You could have resisted. You could have fought. Instead, you surrendered. You quit. Maybe you're right. Maybe there is still a chance for the implants. Sovereign is too strong. I'm sorry. It is too late for me. There's still one way to stop this. If you've got the guts. Goodbye, Shepard. Thank you. Ile kurde tego renegata nam doszło po tych akcjach, a teraz to już się nie przyda. Vigil's data file worked. I've got control of all systems. Quick, open the station's arms. Maybe the fleet can take Sovereign down. See if you can open a communications channel. The Destiny Ascension. Main drives offline. Kinetic barriers down 40%. The Council is on board. I repeat, the Council is on board. Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel. Please tell me that's you, Commander. I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Endura sector with the entire Arcturus fleet. We can save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. Are you really willing to sacrifice human lives to save the Council, Shepard? This is bigger than humanity. Sovereign is a threat to every organic species in the galaxy. The Council must be sacrificed for the greater good. Don't waste your reinforcements. Hold them back until the Citadel arms open up. Save the human fleet to attack Sovereign. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension, or hold back? Teraz właśnie, jakie to były wybory? If you port the save into Mass Effect 2, the Council offers to reinstate your Spectre status, which you can accept or decline. In Mass Effect 3, you gain the Alliance fleet and Destiny Essential War assets. Let the Council die. NPC dialogued in the Citadel in Mass Effect 2 are less friendly towards you. In Mass Effect 3 you only gain the Alliance Fleet War asset, but it's not worth the EMS points. Nie, to chyba save the council, bo widzę, że to w sumie nie jest takie
Taki mega wybór. W sumie lubię radę, to Opening the ocalę. relays now, Joker. We need to save the Ascension no matter what the cost. I hope you know what you're doing, Shepard. Alliance ships, move in. Save the Destiny Ascension. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Thank the goddess. Destiny Ascension, you are all clear. Repeat, you are all clear. The Citadel's opening. All ships move in. Concentrate on Sovereign. Make sure he's dead. He's dead. I am sovereign, and this station is mine. Sovereign's too strong. We have to pull back. Negative. This is our only chance. Take that monster down no matter what the cost.
Its shields are down. Now's our chance. Hit it with everything we got. Guard on my flank. We're going in. Go! Captain Anderson, we found them. They're in here. Take it easy. It's over. You're safe now. Where's the commander? No i nice. Ambassador, Captain, Commander Shepard. We have gathered here to recognize the enormous contributions of the Alliance forces in the war against Sovereign and the Geth. Many humans lost their lives in the battle to save the Citadel. Brave and courageous soldiers who willingly gave their lives so that we, the Council, might live. There is no greater sacrifice, and we share your grief over the tragic loss of so many noble men and women. The Council also owes you a great personal Dobre debt, podsumowanie one we can never repay. na radę, You nie? saved Aha. not just our lives, but the lives of billions from Sovereign and the Reapers. Commander Shepard, Wiesz, czym się zajmują Wiedźmini? serve as a symbol of everything humanity. Jestem kurwa absolutnym mistrzem pokera. And though we cannot bring back those valiant soldiers who gave their lives to save ours, we can honor their memories through our actions. Humanity has shown it is ready to stand as a defender and protector of the galaxy. You have proved you are worthy to join our ranks and serve beside us on the Citadel Council. Counselor, on behalf of humanity and the Alliance, we thank you for this prestigious honor and humbly accept. We will need a list of potential candidates to fill humanity's seat on the Council. Given all that has happened, I am sure your recommendation will carry a great deal of weight, Commander. Do you support any particular candidate? Ostatnio chyba Andersona wziąłem, ale... Ciekawe, Anderson versus Odina.
It's a great partition. Facts aren't felt until Mass Effect 2. Anderson isn't entirely comfortable with the role. He was appointed, however, he does his best to help Shepard fight against the Reapers. Dina throws Shepard under the bus outright and needs the Council to ignore the Reaper threat. The unfortunate thing is that no matter what the player chooses, by Mass Effect 3, Dina will have been given the role of Chancellor and Anderson will have been removed from the board. Okay. Okej, no to weźmy Udinę dla odmiany. Ostatnio chyba brałem Andersona. Someone who'll protect the interests of our species no matter what. I want Udina. Well, the ambassador has worked with the council in the past, and we are familiar with his style and methods. A little too familiar, you could say. Oh, you haven't seen anything yet, Counselor. I've been holding back. I am certain we will all learn to work together in time. Sovereign's defeat marks the beginning of a new era for both humanity and the Council. Sovereign was only a vanguard. The Reaper fleet is still coming. Hundreds of ships, maybe thousands. And I'm gonna find some way to stop them. Shepard's right. Humanity is ready to do its part. United with the rest of the Council, we have the strength to overcome any challenge. When the Reapers come, we must stand side by side. We must fight against them as one. Together, we will drive them back into dark space. No i cool. Koniec Mass Effecta. Przechodzimy do 2 potem. Dobra, nawet nie będę kończył tych napisów. It's cold, just cold, into the mouth. Nice. Exactly. Jeszcze chciałem zobaczyć, co to po sym. Dokończysz tą misję dodatkową? Co to za jakiś dziwny save? A czyli co, już nie można grać dalej? Czy nie ma free playu? Aha, czyli to co było, to już było, okej, szkoda. No dobra. To co, bez obijania bawełny, ja już na dzisiaj kończę. Dzięki Polek, że zostałeś do samego końca. I cóż, do następnego. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Bywaj. Pani twe oczy, lśniące niczym gwiazdy w granacie wieczornego nieba. A pochybny skurwysynom! A to będzie w Mass Effectie 2. Jeszcze raz, na razie, trzymajcie się, cześć.